Dzień dobry, w kolejnej części filmu pod tytułem Need for Speed San Andreas obudź się. W tej części omówię wasze pomysły dotyczące wyżej wymienionego serwera. Na początku chciałbym podziękować wam za ten niespotykany odzew pod pierwszą częścią. 125 komentarzy, ponad 100 polubień. Wow, jesteście zajebiści. Mamy też odpowiedź od administracji. Pozwólcie, że przeczytam wam. Dobra, czas na jakąś wypowiedź ode mnie, bo filmik trafia bardzo dobrze w to, co powinno się pozmieniać. Żeby nie było, serwer miał kilka miesięcy praktycznie postoju teraz, tylko drobnymi zmianami. Nie znaczy, że tak zostanie. Na start sam chciałbym popracować nad jakimś zachęceniem ludzi z powrotem do wyścigów. Bo jakoś tak podumiera to pod tym względem. Wybór samochodów w lobby, quick race biorące pod uwagę wszystkie twoje auta i temu podobne. Na pewno też w planach jest większe wsparcie dla eventów. Nad Freecamem też od dość dawna jest myślane. Każdy w ekipie ma teraz faktycznie mniej czasu na serwer przez życie prywatne, ale trzeba trochę spiąć dupę i popracować, więc twój filmik się przydaje w chuj. Od razu mogę powiedzieć, że naprawianie aut i zmienianie pozycji unikalnych części odpada. Reszta będzie porządnie przemyślana i nad czymś niedługo przyda się popracować. Skoro jesteśmy przy temacie administracji, to polecam też ogarnięcie postu Bartka na stronie Need for Speed San Andreas, ponieważ szuka osoby, która potrafi modelować w jakimś programach. Jeżeli jesteś zainteresowany tym, to będziesz miał link w opisie filmu. Proszę, oto dowód dla niedowiarków, którzy myślą, że serwer jest już martwy i nic go nie uratuje. Co do pomysłów, Quindowi podobały się wymienione w filmie pomysły, więc jest duża szansa, że w niedalekiej przyszłości będziemy mieli na przykład swobodną kamerę. Ba, mogę wam też zaprezentować te screenshoty. Pamiętacie, jak mówiłem w poprzednim filmie, że brakuje mi wybierania auta przed wejściem do lobby? To proszę bardzo, dostaniemy taką możliwość w kolejnej aktualizacji. Chciałbym też o jednej rzeczy powiedzieć. Martins organizuje w te wakacje turniej ekip, więc jeżeli jesteście zainteresowani tym, to w opisie filmu macie link do posta. Okej, propozycja od Frixo. Jako propozycja ode mnie customowe tablice rejestracyjne, chociażby jak w Need for Speed World. Niestandardowe tablice rejestracyjne. Co do twojej propozycji Frixo, to mogę ci powiedzieć bardzo dobrą wiadomość. Otóż pomysł customową tablicą został zatwierdzony przez Dev Team, co oznacza, że jest to planowane, żeby dodać na serwer w przyszłości. Propozycja od Ramzesa. Ja bym też dodał możliwość ustawienia sobie dowolnej pory dnia. Grałem kiedyś na pewnym serwerze na Sampie, ale proszę mnie już nie hejtować w komentarzach, że grałem w Sampa. Mam bardzo świetne wspomnienia z tym konkurentem dla MTA, gdzie dało się przy pomocy komendy "time" zmienić aktualny czas w grze. Powracając do pomysłu, to wydaje mi się, że jest to do zrobienia. Szczególnie przyda się takim osobom, co zmodyfikowały plik TimeCyc i chcą fajny zachód słońca ustawić sobie na serwerze. Propozycja od Repcaka. Ja bym dał Kurumę Venoma. XD. Czy tylko dla mnie Venoma Kuruma była brzydka, wyglądała jak plastik i tak jakoś nie pasowała do serwera? Naprawdę, Kuruma z GTA 3 wygląda o niebo lepiej od poprzedniej wersji. Propozycja od Zaxa. No tutaj trochę jest do czytania. Ale spokojnie, przeczytam wam. Wiele sposobów można znaleźć na rozkręcenie serwera. Lecz jak nawet ostatnio na forum wspomniane, że i administracja się w pewnym stopniu wypaliła. Pomysły wspomniane w filmie jestem jak najbardziej na tak. Jak coś, to napisz o nich też na forum. W sumie napisałem. Fajnie jest zobaczyć coś nowego od czasu do czasu na serwerze. Sam mam kilka pomysłów, lecz wszystkie bym musiał bardziej opisać na forum. Jednym z tych pomysłów jest dodanie nowego terenu, już bardziej sporego, np. Liberty City. Lecz niestety jest nieco kłopotliwe i zwiększyłoby to sporo wymagania serwera. Więc według mnie dobrym pomysłem, dość niecodzienny i bardziej czasochłonny dla administracji jest stworzenie nowego serwera z inną mapą niż San Andreas. Na przykład jak wspomniałem z Liberty City. Z technicznej strony można by było znaleźć prawie to samo co na obecnym serwerze, lecz z małymi zmianami. Można było dodać nowe zadania, gdzie wykonując je na pierwszym serwerze, to otrzymane punkty można było wykorzystać na drugim serwerze i na odwrót. Można by było zdobyć sporo aut z aktualnego serwera, nie wszystkie, i pojawiłyby się też nowe pojazdy, nie dodane do serwera San Andreas. Ten pomysł padł mi ze względu na jeden mod, jeszcze nie jest skończony, gdzie właśnie jest dodawany nowy obszar do Liberty City. Czy ten pomysł wypali? Raczej nie, ale jakby się udało, to by było sporo nowością dla społeczności Need for Speed San Andreas. Dodanie miasta Liberty City do Need for Speeda przyciągnęłoby wiele graczy. To jest jak najbardziej pewne, tak samo więcej nowych tras pojawiłoby się w nowym mieście. Też trzeba pamiętać, żeby przenieść takie rzeczy do miasta, takie jak kilka garaży, sklepy czy też salon samochodowy. Pomysł z 2 serwerami naraz też jest ciekawy, ale na dłuższą metę to już kiepsko, bo wtedy Bartek musiałby płacić za
dodatkowy serwer. Propozycja od Davidol.pl. Więcej zadań ich dodadzą. Na przykład zbierz ileś tam hajsu z freerun money. No tak, ten pomysł totalnie mi z głowy wypadł, bo te codzienne zadania zostały zaktualizowane ostatnio, kiedy Underground Racing League został wprowadzony na serwer. Propsuję ten pomysł, bo raczej nie jest taki czasochłonny do zrobienia. Propozycja od Kirito. Jeśli chodzi o to, co bym chciał dodać na serwer, to przede wszystkim model kupna aut z paybacka. Kiedy kupujemy auto, mamy do wyboru, pod jaki typ auta ma być stokowo ustawione i nie można tego już zmienić. Takie coś by umiliło grę wielu osobom, bo przeróżni ludzie mają przeróżne pomysły z autami. Na przykład ja chciałbym cholernie zobaczyć Foot w offroadzie. Okej, twój pomysł, Kirito, jest szalony, ponieważ jeżeli taki pomysł byłby rozpatrzony, to trzeba by było potroić handling aut pod klasy, takie jak drift, offroad, czy też tylko pod drag. Propozycja od Kayden. Dla mnie dobre by było kupywanie więcej samochodów z premki, usunąć, bo nie powiem, jest to intrygujące, a jak wyjdzie muscle, to praktycznie masz 3 dni na wyszukanie i kupienie wszystkich muscle w 3 dni. Trudno zrozumieć twój komentarz, no ale chyba chodzi ci o usunięcie powiększenia slotów w garażu poprzez kupno premium. Jest to kiepski pomysł, ponieważ jakoś muszą na tym serwerze zarobić i go też utrzymać przez kolejne miesiące. Pamiętajmy o tym. Propozycja od taki gościu. W zestawie Autoschool mógłby to być taki w pełni ustawiany bodykit, którego elementy można by powiększać, bardziej wysuwać ze środka nadwozia, do którego i tak nie mamy dostępu, więc nic by to nie zmieniło. A mocno urozmaiciłoby tuning wizualny, żeby nie było to za łatwe do zdobycia. Zestawy można by odblokować albo za jakieś trudne osiągnięcia, albo jako nagrody za eventy z tego odcinka. Jakby to zorganizować? Elementy zbudowane nie z jednej, a z wielu różnych części. Być może każdy do dobrania osobno, ale tym lepiej, bo bardziej by się mogły wyróżniać. Interfejs przypominający obecne przesuwanie, skalowanie winyli. Zablokować możliwość tworzenia ulepów. Coś jak gdy w karbonie ustawisz grubo ponad 100% autosculpt i elementów odlatujących 1 metr od nadwozia. Bardzo propsuję twój pomysł dotyczący autosculpta. Tak jak odpisałem ci pod komentarzem, ludzie na pewno by to pokochali. Propozycja od Maślanki. Czemu by nie dać opcji nazywania aut? Na przykład nazywasz swoje auto za $1000 i możesz je łatwo wyszukać. Wiele ludzi w realu nazywa swoje auta, więc czemu by nie? Muscle, nowe auto unikalne, na przykład te, co było na billboardzie Vice City Stories. Chyba. Na GTA Underground pokazali, jakby to wyglądało, to czemu by nie? Więcej customowych miejsc, na przykład więcej kanionów typu Powerline, czyli swobod jeździe. Sunstripy, czyli paski przeciwsłoneczne, można by je dodawać w bodyshopie i by się zgrywały z nalepkami na szyby. Bodywork, dla niektórych aut, na przykład Primo ma takie chromowane paski na boku, czemu by ich nie pomalować na kolor auta? Albo zrobić je z włókna węglowego. Pomysł z nazywaniem aut tak samo jestem za, ponieważ możemy sobie tak oddzielić dwa rodzaje podobnych aut. Na przykład jednego Sultana możemy nazwać Sultan 231, a drugiego Sultan Max-Tune. Tak jak odpowiedziałem ci w komentarzu, te auto to Insurrection Turbo XRZ5 X2. Ja bym wolał Vapida Eli jednak z GTA Online. Ostatnio go dodali. Propozycja od The David. W ekipach fajnie by było zobaczyć garaż ekipy auta, kupywanie i tuningowanie z banku ekipy i temu podobne. Oraz do perku dodać możliwość kupienia jednego slota w garażu dla każdego gracza za powiedzmy $10,000 i max slotów można by było kupić 5, żeby gracze bez premium mieli 10 slotów i każdy kolejny slot kosztuje 2 razy więcej od poprzedniego. Chodzi mi tu o ekipy i bank ekipy, bo na razie bank ekipy ma mało sensu. Fajnie też by było, gdyby achievement na zdobycie buggy wliczał się do wygrania zwykłego wyścigu jadąc suwem, bo teraz zdobycie buggy jest niemożliwe, ponieważ nikt nie jeździ off-roadów. Zgadzam się z tobą, jeżeli chodzi o pomysł z buggy. Tak jak powiedziałem w poprzedniej części, suwy umarły. Więc tak, moi drodzy, to byłoby na tyle. Wszystkie napisane pomysły pod ostatnim odcinkiem przedstawiłem wam. Jeżeli film się spodobał, to możecie zawsze ocenić film i napisać komentarz.